Obornik to prawdopodobnie pierwszy rodzaj nawozu, jaki zaczęto stosować. Dawni rolnicy, którzy zapoczątkowali rolnictwo, wyrzucali odchody od swoich zwierząt, głównie bydła, na pola. Wówczas zauważyli, że rośliny rosnące na glebach, na których był wyrzucany obornik, rosły lepiej i miały wyższe planowanie. Obornik to nic innego jak mieszanina kału, moczu zwierząt gospodarskich oraz ściółki, najczęściej słomy. Zawiera on wszystkie niezbędne składniki potrzebne roślinie do wzrostu oraz poprawia właściwości gleby, np. dodając dobre bakterie, wprowadza życie do gleby. Obornik można również przefermentować i zrobić z niego nawóz płynny. Obornik zalewamy wodą i zostawiamy na jakiś czas. Warzywa, które możemy uprawiać w pierwszym roku po oborniku. Propozycje: kapustowate, np. kalafior, chrzan, brukiew. Siankowate, np. pomidor, ziemniak, papryka. Dyniowate, np. ogórek, dynia, arbuz. Kukurydza, np. pękająca, cukrowa, pastewna. Sałata, np. masłowa, dębolistna, lodowa. Seler, korzeniowy, naciowy. Czosnek, cebula, por, szczypior, karczoch, rabarbar, szparak, szpinak, roszpunka, szczaw. Warzywa w drugim roku po oborniku. Propozycje: bobowate, np. fasola, groch, bób. Mniej wymagające kapusty, np. jarmuż, brukiew, rzepa. Sałaty, np. masłowa, dębolistna, lodowa. Czosnek, cebula, por, szczypior, okra. Marchew, pietruszka, pasterniak, rzodkiewka. Kopry, miechunki, roszpunka, rukola, szpinaki, rzodkiew. Buraki, np. ćwikłowy, cukrowy, liściowy. Cykorie, np. endywia sałatkowa. Warzywa w trzecim roku po oborniku. Propozycje: bobowate, np. fasola, groch, bób. Cykorie, marchew, roszpunka, rukola, miechunki. To, w którym roku możemy sadzić na oborniku, zależy od wielu czynników, m.in. żyzności gleby, czy jest to np. klasa 4 czy 6, dodatkowego nawożenia. Np. pomidory można sadzić w drugim i trzecim roku po oborniku, ale prawdopodobnie trzeba będzie je dokarmiać. Obornik można dać również pod drzewko owocowe na jesień. Przechowywany obornik nie może stykać się z podłożem, ponieważ wtedy uciekają substancje odżywcze do gleby. Obornik, jeśli to możliwe, warto jest przykryć, aby zapobiec wysychaniu. Obornikiem można spalić warzywa, nie należy dawać go pod sam korzeń. Nie zaleca się dawać świeżego obornika, aczkolwiek uprawa taka jest możliwa, jeśli chodzi o np. kapusty czy ogórki, ale też nie tylko, ale ogólnie o warzywa o bardzo dużych wymaganiach. Obornik służy również jako dodatek do mieszanek, np. z nawozem sztucznym. Obornik różni się w swoim składzie w zależności od tego, jak długo leży, jak długo kompostuje, od zwierząt, od których pochodzi, co te zwierzęta jadły, np. kurzy ma dużo azotu. Uwaga, obornik może przynosić choroby roślin, np. jeśli zwierzęta jadły kukurydzę, która chorowała, to zarodniki mogą przetrwać i przenieść się razem z obornikiem na pole i tym samym zarazić nową kukurydzę, która została posiana. Nie polecam stosowania obornika granulowanego z racji na to, że większość z tego obornika pochodzi z hodowli przemysłowych, gdzie zwierzęta dostają paszę przemysłową, antybiotyki i różne takie świństwa, a potem one to wydalają i z tego powstaje obornik granulowany. Aczkolwiek ma on wiele zalet, takich jak na przykład bezzapachowość. Wydaje mi się, że lepiej jest używać własny kompost lub gnojówki z pokrzyw własne, niż kupować obornik granulowany. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy ma dostęp do takiego swojskiego obornika. Ja też mam ograniczony dostęp i na przykład ogórki mam tylko na kompoście, a nie na oborniku i tak dobrze rosną. No niby jest to obornik naturalny, bezpieczny, przerobiony, ale jakoś mi się nie chce wierzyć, że w tym oborniku granulowanym nie ma pozostałości po na przykład antybiotykach. Nie wiem, czy przesadzam, czy nie przesadzam, no ale ja stosuję w każdym razie tylko obornik taki naturalny, swojski i kompost. Obornik ma często odczyn zasadowy i nie dajemy go pod rośliny kwaśnolubne. Można co prawda dać go do podlewania, ale trzeba go wtedy bardziej rozcieńczyć. Obornik można dawać również pod rośliny ozdobne, szczególnie o dużych wymaganiach, jak na przykład lwia paszcza, słonecznik, ale również pod takie zwykłe kwiaty, jak na przykład aksamitki, które rosną jak szalone na oborniku. Dziękuję za uwagę, za dotarcie do końca i do usłyszenia.